Nowy rok, nowe możliwości i nowe gry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bassgram i dzisiaj zerkniemy sobie na styczniowe premiery gier na konsole, które przykuły moją uwagę. Zapraszam. Zaczniemy od dość niespodziewanej kontynuacji z bliżej nieokreśloną datą premiery. Wiadomo tylko, że w styczniu poprzez aplikację Netflixa na urządzenia mobilne będzie można zagrać w Valiant Hearts Coming Home. Istnieje też spore prawdopodobieństwo, że ta ekskluzywność jest tylko tymczasowa i że w późniejszym terminie gra pojawi się niezależnie od Netflixa i mam nadzieję, że trafi także na konsolę. W Valiant Hearts Coming Home ponownie cofniemy się do czasów I wojny światowej i poznamy losy tak nowych, jak i kilku powracających postaci. Część pierwsza jest jedną z moich ulubionych gier ever. Z całą masą wzruszających momentów i wybitną ścieżką dźwiękową i wprost nie mogę się doczekać na tę kontynuację. He joins the Harlem Hellfighters, hoping to reunite with his heroic older brother, Freddy. Caught up in the crossfire of the war, the German diver Ernst must emerge from the depths to battle for his humanity. From the tumult of the sea up to the raging skies, George, the British aviator, captures the chaos down below. Anna shines like a ray of light, breaking through the gloom of the wounded. The war has shown no mercy to either side, leaving mountains of casualties and many more broken souls. Desperate to find their way home. Dwunastego stycznia na PC i Switcha trafi Lone Ruin, rogalowy twin stick shooter, w którym będziemy masakrować hordy potworów i wielkich bossów przy użyciu magii. Mam nadzieję, że muzyka w grze będzie w takim samym klimacie jak w trailerach, bo świetnie pasuje do wartkiej akcji, jaką nam tam zaprezentowano. Dobrze, to przejdźmy do dużej ligi. 24 na PC i PlayStation 5 ma się pojawić długo przez wielu oczekiwana nowa produkcja od Square Enix pod tytułem Forspoken. Nowojorska miłośniczka kotów zostaje wciągnięta w świat pełen magii, potworów, skrzynek, peleryn i lakierów do paznokci i musi wywalczyć sobie drogę powrotną, stawiając czoła wielkiej złej wiedźmie. Czy jakoś tak. Dzięki festiwalowi DEM, który na PS5 miał miejsce zaraz po Game Awards, dane mi było zagrać w demo i już wiem, że choć pierwotnie miałem taki zamiar, to na premierę się na ten tytuł nie skuszę. Gra mnie przerosła swoim ogromem i po kilku godzinach, kiedy to miałem szansę sprawdzić Forspoken, czułem się zagubiony i szczerze powiedziawszy lekko sfrustrowany ciągłym gadaniem protagonistki i jej magicznego świerszcza pomagiera, czy co to tam było. Niemniej jest to ciekawa produkcja i myślę, że części z Was może przypaść do gustu. Ja jednak poczekam na jakąś naprawdę dobrą promocję, zanim chwycę za ten tytuł. That's not doing much. Ah! Shit! Fuck! Shit! Throwing a hissy fit won't help. Come on!
Is that a cat? In the middle of the break? I assume that is no ordinary cat. It did not look happy. Traipsing. I już kilka dni później, 27 stycznia na PC, PlayStation 5 i nowe Xboxy wyjdzie kolejny przez wielu oczekiwany tytuł. A w zasadzie odnowiona wersja tytułu z 2008 roku, czyli Dead Space Remake. Dla części z Was może to być pierwsze spotkanie z Isaaciem Clarkiem i nowym przerażającym zagrożeniem na pokładzie górniczego statku USG Ishimura, a myślę, że ci, którzy grali w oryginał, który jest dostępny aktualnie w Game Passie, bardzo chętnie wrócą do klaustrofobicznych korytarzy, by zmierzyć się z nekromorfami. Zawsze byłem większym fanem drugiej części tej serii, ale po Dead Space Remake sięgnę z miłą chęcią, bo jest to kwintesencja sci-fi horroru, a taki lubię chyba najbardziej. Oglądałem urywki wczesnego gameplaya i kontrowersyjna opinia. Uważam, że niedawne The Callisto Protocol wygląda lepiej, ale przekonamy się już niedługo, jak jest naprawdę. Toxic hazard detected. Make us one. Make us one. Humanity will be made whole, Mr. Clark. With or without you. Isaac, it's me. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. Nicole? I ostatni tytuł w tym dość mizernym ilościowo miesiącu, ale za to jaki? Ponownie, dzięki festiwalowi Dem, chociaż pod względem frekwencji bliżej mu było do wiejskiego festynu, miałem okazję zagrać w Season: A Letter to the Future. Od razu zakochałem się w tym tytule i już zrobiłem preorder, bo wiem, że czeka nas nie lada uczta. I jako, że grałem demo, to opowiem Wam o nim kilka słów, ale zważcie, że mogą pojawić się pewne spoilery, gdyż zostaliśmy tam wrzuceni do rozdziału 3. Po pierwsze, gra wygląda przepięknie. Od animacji i wyglądu postaci do architektury miasteczka i otaczających go gór i ruin, wszystko robi niesamowite wrażenie. Spokojna muzyka dopełnia obrazu pewnej niespieszności niedzielnego słonecznego popołudnia. A jak wyjdziemy za bramę rodzinnej miejscowości protagonistki, to już w ogóle jest wow. Podczas zwiedzania bohaterka komentuje oglądane miejsca i przedmioty, możemy więc doświadczyć głębi i liryczności scenariusza. Takie właśnie bije wrażenie z tego urywka rozgrywki, że jesteśmy w czyjejś niezwykle intymnej opowieści, jakbyśmy czytali jego pamiętnik. I tak poniekąd jest, z tym, że to my współtworzymy zapiski z tej wyprawy.
Jak mówiłem, demo wrzuca nas w środek rozdziału 3, abyśmy mogli zapoznać się z narzędziami, jakich Estelle używa, by udokumentować swoją podróż, zanim dziwny kataklizm pochłonie cały świat. Robimy więc zdjęcia, zbieramy interesujące przedmioty, w demie były to przeważnie rzeczy o wartości sentymentalnej i nagrywamy dźwięki otoczenia, by wypełnić nimi strony dziennika. W przeciwieństwie do podobnych tytułów, w Season rozplanowanie i udekorowanie większości stron zależy od gracza, więc tak naprawdę każdy dziennik może wyglądać inaczej. Wstawiamy zebrane rysunki, dźwięki, zdjęcia i cytaty, a dzięki temu napełniamy pasek inspiracji i gdy ten będzie pełen, to dostajemy dodatkowe elementy dekoracyjne, by nasze strony jeszcze bardziej spersonalizować. Już się dosyć długo rozgadałem o tym tytule, ale jest naprawdę zjawiskowy. A to było tylko demo. Jestem ciekaw, co jeszcze czeka na nas w pełnej wersji, w którą będziemy mieli możliwość zagrać już 31 stycznia na PC, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. I to by było na tyle w styczniu. Niewiele póki co, ale na pewno w międzyczasie znienacka pojawią się jakieś interesujące produkcje i jeżeli tak będzie, to dam Wam znać w zakładce społeczności, tak więc zapraszam Was do zasubskrybowania, by być w miarę na bieżąco. A tymczasem już się z Wami żegnam. Zostawcie pod filmikiem komentarz, jeżeli któraś produkcja przypadła Wam do gustu i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Się niezależnie od Netflixa i z masą 12 stycznia na PC na PC oh, here we go. Zachciało się nagrywać w Sylwestra. To... Nowojorska miłośniczka kotów zostaje wciągnięta w świat